Tak. I kropka. What is he? Giant. Full-blown. Moi drodzy, miałem niebywałą przyjemność porozmawiać z dwoma twórcami Chronos: The New Dawn, Jackiem Ziębą oraz Wojciechem Piejko z Bluebird Team. Ekipy, której gry na kanale przechodzimy od pierwszego Layers of Fear od prawie 10 lat. Pod poprzednim materiałem o Chronosie poprosiłem was, byście zostawili pytania, które chcielibyście zadać twórcom. I dziś nasi drodzy Blueberzy nowe pytania odpowiedzą. Cześć wszystkim, nazywam się Jacek Zięba i mam przyjemność być game directorem w parze z... Wojciechem Piejko. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja również jestem game directorem projektu Chronos i miło nam będzie dzisiaj pogadać o naszej nowej grze. Chronos to nasz nowy survival horror, który patrzy troszeczkę mocniej w stronę akcji, bym powiedział, od naszych poprzednich gier. I jest to sci-fi survival horror, który też dzieje się w Polsce. Wcielamy się w postać Travelera, czyli takiego podróżnika w czasie, jednego z Travelerów, ponieważ jest ich więcej. Ale Travelerzy zostali stworzeni po to, aby skakać w czasie, w tej zniszczonej przyszłości, szukać w niej dziur czasowych, oczywiście walczyć z potworami, rozwiązywać zagadki, to co będziecie robić w grze, ale waszym głównym zadaniem jest skakać w czasie i ekstraktować ludzi, którzy nie przeżyli apokalipsy. Oczywiście brzmi to na taką bardzo dużą, otwartą grę, jednakże możecie też oczekiwać po nas, jak zawsze, dużej warstwy symboliki i także psychologicznego podejścia do horroru. Bo z każdą godziną gry ta historia jest coraz bardziej pogmatwana i coraz bardziej zbliża się do różnych ciekawych rozkmin o postaciach i tak dalej. Jakie delikatne słowo, pogmatwane. Więc przede wszystkim, to może ja powiem trochę o grach, Wojtek, o Dawaj. filmach. To jeżeli chodzi o gry, no to mamy tutaj serię Resident Evil przede wszystkim, na pewno Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4 Remake i Resident Evil 8, czyli Resident Evil Village bądź Resident Evil Wioska. Zależy jak chcemy do tego podejść. Jest też oczywiście Dead Space przez tą postać zakutą w stroju, mamy body horror w potworach, ale na tym to w pewnym momencie się kończy, jakby gameplayowo i gdzieś tam jesteśmy bliżej tym rezydentom i tego może typu survival horroru z naszym własnym twistem na walkę, o czym pewnie jeszcze pogadamy. Z mniej oczywistych growych rzeczy to mamy trochę vibe'u Death Stranding, trochę może elementów Nier Automaty, trochę Bloodborne'a, jeśli chodzi o miasto, które jest przemienione przez jakąś chorobę i ludzie przy niej wariują i my tam mamy jakąś misję do wykonania. Też Control trochę, też nam pokazał jak zrobić weird horror w pewnym sensie, był taką fajną inspiracją. Z mniejszych gierek jeszcze Signalis był super, kiedy Tak. wyszedł, też bardzo jaraliśmy się art stylem Tak, indie, survival i klimatem, mega fajna rzecz, Tak. naprawdę. No i Silent Hill, nie? Nas zawsze w Blueberze od samego początku, chyba każdą grę jaką robiliśmy, to Silent Hill zawsze Tak. był, w szczególności 2 oczywiście, gdzieś tam był. A tak poza tym, no to kurde, my tu z Jackiem gramy w te horrory od dzieciaków, więc pewnie wszystkie te gry, które ograliśmy Gdzieś tam są. gdzieś tam są jakieś też starsze rzeczy typu Eternal Darkness i tak dalej. Wszystkie te takie wypasione gierki gdzieś nas pewnie siedzą i mimo, że o tym nie wiemy, pewnie gdzieś coś tam na takim podświadomym poziomie też tam ląduje w tych grach. A jeśli chodzi o takie kino bardziej, Kajno. przez duże K dokładnie, no to na pewno The Thing. To już od początku była taka inspiracja właśnie, że body horror, jakiś organizm żyjący w ciałach i tak dalej. I ogólnie ten klimat zaszczucia, że nie wiadomo kto jest zarażonym, nie? Co się może wydarzyć. To nam się mega zawsze podobało. W sumie chyba nasza najgrubsza inspiracja to serial Dark, czyli opowieść o podróżach w czasie, tak, dość mroczna, bardzo zagmatwana, opowiadająca właśnie relacje wielu różnych postaci. I w sumie jak tak mówiliśmy o tym świecie Chronosa, to my mamy trochę taki odwrócony Dark, nie? Bo Dark zaczyna się dość intymnie, opowiadamy historię właśnie tej grupki ludzi, potem okazuje się, że sorry, nie chcę spoilować, potem się okazuje, że jest grubo, a u nas jest odwrotnie, od grubo w dół jedziemy, nie? Z mniej oczywistych to jest może manga, ale było też anime Blam, Kili, gość, który był takim post-człowiekiem, który szukał genu, chyba terminalu czy genu ludzkości, jak to ładnie po polsku było, nie pamiętam, ale to też chodziło o taki klimat przemierzania takich wielkiego zniszczonego megacity. Co prawda te miasto tam jest inne, samo rozbudowujące się,
ale w Blam była ta super broń, którą on tak dość długo ładował i strzelał, rozwalając budynki i tak dalej. To w sumie była taka inspiracja do tarcz mechaniki, którą mamy w grze. Nasze bronie też da się ładować, aby oprócz dodawania większych obrażeń miały też jakieś specjalne abilitki. Anihilacja, no i 12 małp, też super oczywiste. Skazanie skacze w czasie, żeby uratować przyszłość. Nie? Tak. Mocny wizual, Terry Gilliam, więc tak. Tak, to chyba największy. No moglibyśmy plus, pewnie jeszcze na pewno tutaj wyciągać z tego worka różne rzeczy, ale tak. Z grubsza powiedzmy to jest to. Halo, Tomas? Jesteś tam? Chyba tylko duchowa w nas. Tak, że nawet jeśli wystawiliśmy jakieś easter eggi i robimy sobie takie wink-wink, to jest takie bardziej wink-wink, że hej, to może byłoby możliwe, ale raczej nie robimy tutaj Polish Bloober Universe na chwilę obecną. Tak. To się nie wyklucza zupełnie. Na zasadzie body horror jest u nas przez potwory i przez combat i przez wielki nacisk teraz na gameplay, na rozgrywkę, co w ogóle nie zmienia jakby faktu, hej, to jaki to jest horror? To ja nie powiedziałbym, że Chronos to jest głównie body horror. Nie, ma jego elementy, ale to dalej jest horror psychologiczny, horror filozoficzny nawet i kosmiczny horror też tam po części jest. Dokładnie, ale cały ten body horror w sumie pchnęło nas głównie do tego ta nasza mechanika merge'a. O to tutaj cały czas chodziło, że wszystkie potwory muszą być stworzone z ludzkich ciał, aby te ciała mogły się merge'ować i tak dalej, i tak dalej. Za tym oczywiście też stoją różne psychologiczne rozkminy, na przykład jak myśli osoba zmerdżowana z wielu osób, czy dalej... Czy myśli? Tak, czy w ogóle są te potwory. Czasami kiedy skoczysz w czasie, to tak jak na trailerze, tym pierwszym na przykład można coś rozkminić, a może ten, którego tam, to jest może on, czy coś, więc te rzeczy też dalej gdzieś tam są i to jest bardzo fajne, ale głównie chodziło nam o mechanikę merge'a, tak, bo to było dla nas jakby bardzo, bardzo ważne, żeby zbudować coś, co wyróżni naszą grę. I właściwie ten merge zmienił nas gameplayowo totalnie. Tak. Kurczę. No tu akurat dużo nie powiemy. No trzeba przejść grę. Bo cała gra zbudowana jest na tej tajemnicy, tak? Od samego początku rozkminiamy, co tu się stało, dlaczego to się stało i razem z bohaterami tej gry, więc no nie, to wybaczcie, ale na to pytanie nie odpowiemy. Tak, i myślę, że grę nawet trzeba będzie przejść wielokrotnie, aby mieć może solidną interpretację, co tu się dzieje. Chyba też nie chcemy zdradzić. To jest fajna zagadka. Tak, super zagadka, tak. Możemy powiedzieć na pewno, że ma to podwójne znaczenie, bo pewnie większość osób myśli o Kronosie, tak, Kronos, czas i tak dalej, i tak dalej. To ja bym tylko zwrócił uwagę, że ten Kronos czasowy się pisze przez CH, a może resztę już wam się uda rozkminić. Tak, są różne Kronosy, różnie pisane i ten nasz też nie jest taki przypadkiem. Bardzo fajna interpretacja. Dobre jest pytanie, czy ludzie przetrwali i gdzie oni są i kto przetrwał, kto nie przetrwał, czym jest kolektyw tak do końca. To, czy Traveler jest człowiekiem, okej. Też jest to ciekawa interpretacja. Może tak, chyba tak. Co jest ważne, to co możemy na pewno powiedzieć, że powinien być tylko jeden Traveler aktywny, ponieważ oni podróżują w czasie, więc aktywują się tylko wtedy, kiedy ich poprzednik zginął, bądź coś się w nim stało, często po to, żeby go odnaleźć. I to jest troszeczkę tak, jak my zaczynamy swoją grę, czy zaczynamy Kronosa w ten sposób, więc przemierzamy te pustkowia w dużej części sami. U nas problem jest troszeczkę inny. Są wybory w grze, to czego nie widać na trailerach, ale już gdzieś zdradzaliśmy, więc możemy powiedzieć, że gra ma też system dialogowy, więc czasami możemy z kimś pogadać, wybrać różne odpowiedzi, a czasem wybrać, kogo wyekstraktujemy. Więc wyobraź sobie, że wysłali cię po Jacka, ale w trakcie tej przygody spotkałeś na przykład też mnie. I może wolisz wyekstraktować mnie w tym momencie, może wolisz właśnie wybrać kogoś innego. Ale się zastanów, dobrze. Ale wszystko to jest mega tricky, dlatego że jako Traveler masz tylko 3 sloty, miejsca na 3 osoby ze sobą,
którą możesz ze sobą zabrać. No więc czasem trzeba podejmować trudne decyzje, czasem też znajdziesz na przykład innego martwego travelera w tym zniszczonym świecie, który nigdy nie doniósł tej duszy, tej esencji innej osoby i też możesz ją transferować, ale na przykład będziesz musiał usunąć kogoś, kogo masz ze sobą, jeśli już masz te 3 esencje ze sobą, więc stawiamy te wybory, ale inaczej niż Bioshock. Ale też może podobnie do Bioshocka, potem były jakby nagrody gameplayowe, że tak powiem, to u nas niezależnie kogo weźmiesz, nie weźmiesz, to nie jest istotne, ale jak już kogoś masz, to też ta osoba ma pewien perk, który będzie wpływał na gameplay, więc możesz też tak decyzję podejmować. Trochę mnie interesuje mnie może ta postać, ale w sumie ma fajny perk, to ja bardziej gram dla gameplayu. A ktoś pomyśli, dobra, perki może są fajne, ale ja chcę chodzić z tą postacią do końca, bo chcę zobaczyć, co dzięki temu odkryję. Dokładnie. O właśnie, i to też jest ciekawe. Noszenie różnych ludzi ze sobą też wpływa na świat gry, więc czasami możemy innych rzeczy doświadczyć, mając kogoś innego ze sobą. To też nie możemy za dużo powiedzieć. Może powiem tak, my jeśli chodzi o takie sprawy kolektywu, zawsze myśleliśmy trochę o tym, jak o Space Jockeys w Aliens. Im więcej wiesz, tym ta tajemnica jest mniej pociągająca jakby. Więc dlatego nie chcemy za dużo zdradzać, kim jest kolektyw, jak stworzył Travelerów i tak dalej, i tak dalej. Możemy za to powiedzieć coś mniej więcej o designie, kostiumie. No nam zależało na tym, żeby ten klimat był trochę taki cięższy, żeby wszystko było bardziej analogowe, więc poszliśmy w ten tak zwany cassette futuryzm, czyli taki jeszcze niższy odłam retrofuturyzmu, właśnie znany z Alien, pierwszych Star Warsów, wszystko jest bardziej analogowe, mniej high-techowe i to nam pasowało też do lat 80., nie? Że skoro świat kończy się w latach 80., to jak ta technologia Mogło się rozwinąć? Dokładnie, dokładnie tak. To też jest trochę tricky pytanie, ponieważ nasze broni potrafią się charge'ować, przez co zmieniają trochę sposób, w jaki działają. Jeżeli jakby będę charge'ował pistolet, czyli ładował go, trzymając dalej przycisk, no to on jakby wystrzeli silniejszy pocisk, który jeszcze będzie przebijał przeciwników. Jeżeli chodzi o strzelbę na przykład, no to rozrzut będzie o wiele większy i tak samo obrażenia też będą o wiele większe. Ale to czas naładowania też jest istotny i też czy ja zdążę to naładować, zanim wpadną we mnie przeciwnicy, czy nie zdążę. Też jest mega istotne. Broni jest kilka, niektóre mają tą mechanikę, niektóre nie, ale często to daje 2 bronie w jednej. Część jest ukryta, więc chyba nie chcemy Tak, powiedzieć, nie, jak więc jest, jakby tutaj na pewno jest ich trochę, na pewno jest ich więcej, nie wiem, niż w Silent Hillu na przykład, to możemy sobie tak powiedzieć, nie? To będzie może prosta odpowiedź. Warto obszukiwać świat, bo nie wszystkie są na głównej ścieżce. Tak, a druga część pytania była... system ulepszeń. To tak, jest on zbliżony do tego, co znamy na przykład z Residenta 4 bądź 8. A oprócz tego możemy też upgrade'ować siebie, w sensie troszeczkę swój kostium, w sensie ile mamy życia, też te swoje różne narzędzia, typu jak długo palą się przeciwnicy, kiedy ich podpalimy i tak dalej, i tak dalej. No i do tego wszystko dochodzą perki, o których wspominał Jacek, więc ten swój build w jakimś sensie można tworzyć. Troszeczkę tak. Jest, tylko jest to, jak my to nazywamy, taki last resort. Nie powinniśmy na tym polegać za bardzo. My jakby robiąc Chronosa, już wiedzieliśmy, że nasza druga ekipa pracuje nad Silent Hillem, który mimo wszystko jest troszkę bardziej ukierunkowany w kierunku walki wręcz, jednak tymi pałkami i tak dalej dość dużo się tam posługuje. Kiedy się biją pałkami między tobą. Więc my tak chyba nawet z marszu powiedzieliśmy sobie, że my bardziej taki gunplay, bardziej bliżej Residenta powinniśmy być tutaj. Więc ogólnie tak, nasza broń potrafi się przekształcić w kastet, co chyba widać na trailerze i można kogoś uderzyć. Można też go zdeptać, kiedy na przykład się wywróci na ziemię i podbiec i tam sprzedać 2 buty, ale raczej po tym trzeba uciekać zanim wstanie, bo na taką wymianę to nie mamy dużych szans. Potwory biją o wiele mocniej wręcz niż postać, więc to jest raczej jak używanie też noża w Residentach. Okej, chcę trochę może amunicji oszczędzić, trochę mam taką taktykę, ale żeby próbować tak przejść całą grę, no to jest tak już naprawdę turbo hardcore. To można zaryzykować, nie? Poznaję tego potwora, on chyba nie jest taki mocny, strzeliłem w niego 2 razy, może podejdę go wykończyć piąchą. Tak, nie, bo skończyła mi się amunicja, wpadłem w panikę, dobra, już naciskam ten przycisk, żeby potwór zginął, okej, udało się. Albo się nie udało, no i trudno. Ale raczej polecamy do potworów strzelać, niż je bić. Bić najlepiej skrzynki, żeby loot dostawać. Dokładnie. Ona jest, ale to jest bardziej
taki critical shot, który nam też mówi, potwór padł na pewno, on już nie wstanie, chyba że ktoś go tam nie będzie jadł, więc to nie jest jak w Dead Space, że odcinamy kończyny czy coś, to AI zmienia co robi, nie, to są potwory, które się też regenerują trochę w inny sposób, więc też tego nie chcieliśmy tak robić, po drugie zależało nam na merge'u, więc raczej nie przejmujemy się tym, jak odstrzela je kończyny, tylko przejmujemy się tym, że on nie żyje i fajnie, ale teraz to jest problem, bo oni nie mogą go wchłonąć i stać się silniejsi. Więc Tak. tu jest clue. Dokładnie, ale teraz po tym ciele chodzą macki, właśnie wypuściły się Tak. z niego i to jest główny problem. Więc tak jak powiedział Jacek, da się odstrzeliwać kończyny, ale to bardziej było tak zrobione w kierunku, aby był mocniejszy shooter feeling. Jednak fajnie jak takim charge'owanym shotgunem przywalisz i gdzieś tam coś odpadnie Polecam od przeciwnika, to po prostu tak. jest to bardziej juicy. Ale nie jest jakiś super element taktyki, coś w tym stylu. Tak. Dobra, no to może zdradzimy tyle. Rozszyfrujemy podtytuł. New Dawn, czyli Nowy Świt, bazowany jest na Nowej Hucie. Pod tytułem jest właśnie nazwa dzielnicy, w której się dzieje akcja Kronosa. Dla ludzi nie z Krakowa, to Nowa Huta została zbudowana w latach 50. przez Sowietów dookoła Nowej Huty. Jak ogromnej fabryki, która wtedy tam powstała, był to taki komunistyczny sen. Bądź pracownikiem, przyjedź tam ze całą swoją rodziną, dostaniesz mieszkanie obok Nowej Huty, wszystko tam będzie, szkoły, wszystko czego potrzebujesz, sklepy i tak dalej, i tak dalej. I to było takie miasto w mieście, troszeczkę, żeby też dać psztyczka Krakowowi dokładnie, na zasadzie jak tu będzie pięknie i tak dalej, i tak dalej. No i to nam się tak super sklejało właśnie z tą taką technologią naszą bardzo analogową, ten brutalizm tych wszystkich budynków, które tam są. Unikatywnością tej dzielnicy, też jak jest zbudowana, jaki jest jej layout, więc jak ktoś zna hutę, bądź przyjedzie sobie na nią po zagraniu w grę, to definitywnie znajdzie wiele miejsc. No w 1:1 czasami, jeśli chodzi o układ po prostu, nie? Oczywiście przenosiliśmy pewne rzeczy tu i tam, Albo dodaliśmy. dokładnie, że ta alternatywna historia jest trochę u nas inna tego Nowego Świtu, prawda? Ale no definitywnie wiecie, no w Obserwerze zrobiliśmy jedną kamienicę, w Medium był cały hotel i tam kawałki Krakowa, a teraz mamy całą dzielnicę. A w tej dzielnicy, jeżeli no ktoś pamięta lata 80., bądź żył w tym czasie, no to wiecie, meble, rzeczy, no dużo rzeczy będzie można, miałem taki rower, miałem taką szafkę, moja babcia miała takie meble, kojarzy ten układ pokoju, więc dużo takich rzeczy na pewno będzie. Tak, no i to nam też grało. Też historia z tego okresu nam jakoś, tworząc tą alternatywną wersję historii, od razu nam przed, stan wojenny, a co jeśli stan wojenny był tylko przykrywką dla The Change i tak dalej, więc te wszystkie klocki nam się tak fajnie łączyły z całą resztą tej historii, więc tak, dlatego wybraliśmy Nową Hutę. No i tak, no poza tym, że niektóre budynki dodaliśmy, na przykład na trailerze widać ten taki ratusz, trochę jak Pałac Kultury 3.0. z Warszawy. To on tak naprawdę był w planach Nowej Huty, ale nigdy nie powstał. Nie taki duży, ale tak. Tak, więc stwierdziliśmy, dobra, to My go tam postawmy. Tak, to my go tam postawmy, I nie? podkręćmy na 200%. Ale dużo lokacji da się rozpoznać. Tak. Pozwoli. Na zasadzie rozgrywka ma swoje liniowe momenty i ma swoje półotwarte momenty typowe dla survival horroru, gdzie musimy po pewnych lokacjach chodzić tam i z powrotem, backtrackować, zbierać itemy. Jeżeli eksplorujemy, chcemy mieć też więcej zasobów, bądź znaleźć ukryte rzeczy, to tym bardziej. Jeszcze później chodzimy więcej, mając nowe narzędzia do odblokowywania jakby różnych ukrytych pomieszczeń czy miejsc. Więc to jest to konstrukcja też zbliżona do Residenta 4 bądź do Residenta 8, który miał tu swoją wioskę w centrum i różne takie biomy, do których się udawaliśmy, to Kronos w pewien sposób jest zbudowany podobnie. Kronos ma, że tak powiem, normalny layout UI, tak? Więc wyświetla się to normalnie na ekranie, nie jest diagetyczne, nie pojawia się to w świecie. Szczerze mówiąc też chcieliśmy uciec od Dead Space'a, bo od razu większość skojarzeń jest, to jest Dead Space, no nie chcemy być Dead Space'em, chcemy być Kronosem i też jakby nawet próbując to zrobić, teraz było tak, kurde, no nie, będziemy wyglądali jak kopia, nie? Zróbmy to normalnie. I jest fajnie, minimalistycznie. One znika, kiedy nie ma walki i tak dalej, więc też stawiamy też nacisk na tą eksplorację, żeby nie przeszkadzało to nasze UI. Tak, ktoś mówił mi w studiu, że tak jest. Ja słyszałem, że Tak. ktoś pokonał jednego. Tak, ktoś mówił ostatnio, że walczył z jakimś bossem. Tak. Co mówi mi, że chyba tak.
Jakieś historyki, tak, na pewno, Tak. bo nie, to ciężko, nie chcę powiedzieć jakie, na pewno jakieś są. Tutaj też Łowca Androidów, czyli Blade Runner jest fajny, bo tam też jest kasetowy futuryzm, na którym też w pewnym sensie bazuje Kronos. Tak. I kropka. Możemy, jasne. No to może tak, obecnie playtesterzy przechodzą grę w około 18-20 godzin. Lat. My oczywiście dalej ją balansujemy i tak dalej, i tak dalej. Pomagają nam te playtesty też załatwić problemy, że ktoś czegoś nie może znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że bezpiecznie powiedzieć 16-20, jeśli ktoś bardzo lubi ulizać ściany, jak to się ładnie mówi, to myślę, że może spędzić tam dużo czasu. Tak. Dokładnie. No i poza tym to jest historia o podróżach w czasie, więc warto ją przejść 2 razy. Jak nie 3 nawet, tak. To są takie pytania, które się trochę wykluczają chyba, ale bo można mieć kilka finałów, ale może jedno z nich jest kanoniczne. A, no właśnie. Tak, ale odpowiadając, są różne zakończenia. Tak. To nie no, ogólnie jesteśmy ogromnymi fanami survival horroru. Zrobienie tej gry to przywilej i spełnienie naszych marzeń i jesteśmy przekonani, że jeżeli tam też po drugiej stronie są fani survival horroru, ta gra jest dla was. Ale jeśli w ogóle jara was sci-fi i ciekawa historia, ta gra jest dla was. Jeśli was ciekawi tajemnica i ciekawa historia, również ta gra jest dla was. Więc jest wiele powodów, żeby po nią sięgnąć, grać, rozmawiać, rozkminiać, powtarzać. Naprawdę jest to coś wyjątkowego, co tutaj zrobiliśmy. Dokładnie, tak. No jeśli macie ochotę zagrać w survival horror z naszym twistem, tak, dziejący się w Polsce i z tym naszym twistem, którym głównie jest merge na poziomie gameplayowym, czyli właśnie to, że potwory potrafią zaabsorbować ciała innych potworów, ewoluować, a co gorsza też podkradać sobie atrybuty, czyli jeśli na przykład zabijesz na przykład potwora, który jest opancerzony, a teraz wciągnie go potwór, który potrafi na przykład strzelać w jakimś sensie, no to masz opancerzonego shootera i jest trochę przerąbane, więc ten system podkręca ten horror. Jest według mnie czymś bardzo ciekawym, trochę zmienia jakby ten pacing kombatu, więc warto według mnie to zobaczyć. No i właśnie te ekstrakcja esencji, ekstrakcja ludzi to są chyba takie główne motory napędowe. Wydaje mi się, że udało nam się zrobić taki dość unikalny miks łączący taką grę opartą na gameplayu, ale nadal z naprawdę fajną i porąbaną historią do odkrycia. Nie, ale można w Kronosie zbierać koty. I widzę, że masz kota za sobą, więc chyba będziesz zadowolony. Można zbierać koty i to są koty od ludzi od nas z teamu. Tak, to jest fajna To informacja. konkretne koty, które Tak, mają umaszczenie i tak dalej, imiona Tak. od naszych Więc teamowych poszliśmy w kotów. inną stronę tym razem. Oczywiście wszystkich nie mogliśmy zawrzeć, więc był casting na koty. Nie? To... No, ale ogólnie to jest tak, że no jasne, my tworzymy te horrory, ale też nie chcemy być, wiesz, tak totalnie jest tylko zło i zniszczenie i tak dalej, i tak dalej. Też chcieliśmy dodać tym naszym travelerom jakiś taki tak zwany human touch. No i padło na koty, więc czasami w grę możesz znaleźć koty, najczęściej są gdzieś ukryte, można je pogłaskać, koty często coś ci dropią. A później pojawiają się w bazie travelerów, więc na koniec masz taki koci pokój pełny kotów, jeśli ci się uda wszystkie znaleźć. Nie pozwólcie im się merdżować. Nie pozwólcie im się scalić. Moi drodzy, nim przejdziemy do finału tego wyjątkowego materiału, muszę powiedzieć, że rozmowa z Jackiem i Wojciechem to było coś niesamowitego. Chłopaki emanują takim entuzjazmem, miłością do nie tylko świata grozy, ale też do samego projektu, jakim jest dla nich Kronos The New Dawn. Ewidentnie czuć, jak ważna jest to dla nich premiera, jak ważny jest to dla nich tytuł, dlatego też pamiętajmy, by wspierać rodzime studia. Dodajcie proszę Kronosa do listy życzeń na Steamie, bo to mega pomaga twórcom. Steam na to niezwykle patrzy, a dla nas to jedno kliknięcie, którego rezultat będzie
będzie taki, że w dniu premiery gry otrzymamy informację o tym, że jest już dostępna. Taki drobiazg może naprawdę pomóc, więc wspierajmy polskie studia i wspierajmy Blooberów, którzy od dekady zapewniają nam fantastyczne horrory i wszystko wskazuje na to, że nie zamierzają przestać. No i mam nadzieję, że zadowoleni jesteście z odpowiedzi, które chłopaki udzielili na wasze i moje pytania. Jeżeli materiał wam się spodobał, pamiętajcie o kciuku w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczku, wtedy żaden film was nie ominie. Ja zapraszam oczywiście do obejrzenia każdej gry Blooberów, linki macie w opisie, a ode mnie w tym odcinku to tyle.